Cześć, witajcie. Odkąd technologia poszła do przodu, wiele osób nie wyobraża sobie, żeby wybierać się na wyjazd rowerowy, czy nawet przejazd po mieście bez nawigacji rowerowej. Jest kilka sposobów, aby z takiej nawigacji podczas jazdy skorzystać. Możemy kupić specjalne urządzenie osobne, które będziemy montować sobie na kierownicy. Możemy też skorzystać normalnie z naszego smartfona, telefonu, którego używamy na co dzień. Aby zamontować na rowerze taki telefon, jest też kilka sposobów. Jednym z nich jest, tak jak tutaj widzicie, specjalny uchwyt na kierownicę. Jest kilka rodzajów, ja zaraz pokażę to, z czego akurat sam mogę skorzystać. Możemy też kupić specjalną torbę, sakiewkę na ramę. Telefon wtedy chowamy do pokrowca. Ewentualnie możemy kupić sobie torbę na kierownicę, która będzie miała na górze, kiedyś to się nazywało mapnik, gdzie można było sobie schować mapę. Teraz możemy to nazwać nawigacyjnik, gdzie możemy sobie włożyć telefon, który będzie nas prowadził. Jeżeli chodzi o torby, które mocujemy sobie tutaj na ramię, miałem kiedyś okazję jeździć z takimi torbami. Powiem Wam tak, zalety są takie, że one są najczęściej wodoodporne, czyli możemy sobie bez strachu jeździć gdzieś w jakiejś myrzawce, deszczu czy gdzieś po piasku. Telefon mamy na widoku, on jest za specjalną folią, która najczęściej pozwala obsługiwać dotykowo telefon. Mamy też taką możliwość, że możemy włożyć coś do środka pod spód. Najczęściej jest tak, że jest kieszonka na górze na telefon, pod spodem osobna sakiewka, gdzie możemy włożyć powerbank, którym będziemy ładować telefon. Przecież wiadomo, jak bateria niestety znika w zastraszającym tempie podczas jazdy z nawigacją. Możemy tam schować różne nie wiem, narzędzia, kanapkę, cokolwiek się tam zmieści. Niestety drobną wadą, która nie każdemu może pasować tego typu sakiewek, jest to, że podczas jazdy może ocierać nam się o kolana, podczas stawania na skrzyżowaniu, kiedy zeskakujemy na przykład z ramy na ramę, możemy się tutaj o nią po prostu zahaczać. Drugim sposobem są torby na kierownicę. One są jeszcze praktyczniejsze od tych torebek tutaj, są większe, możemy tam spakować naprawdę multum akcesoriów. No i do tego na górze miejsce, gdzie sobie chowamy mapę, kartkę z rozpisaną trasą, bądź właśnie telefon, czy nawet niektórzy tam nawigację samochodową normalnie sobie wkładają. Sprawdza się to bardzo dobrze. Powiem Wam tak, jest to bardzo fajna sprawa na dalekich trasach, kiedy zabieramy ze sobą dużo rzeczy, możemy sobie tutaj schować sporo fajnych akcesoriów. Niestety to rozwiązanie ma również pewnego rodzaju wady. Jeżeli torba jest duża, a kierownicę mamy dość wąską, tak jak na przykład w moim przypadku, taka torba będzie nam zasłaniać lampkę rowerową, będzie trzeba sobie skombinować gdzieś jakiś wysięgnik, który nam podniesie lampkę do góry, lampka będzie sobie świecić nad torbą. Może braknąć miejsca na montaż licznika, czy na przykład dzwonka, więc montaż takiej torby trzeba mocno rozważyć, ale także może i nawet wybrać się do sklepu, przymierzyć sobie, żeby nie kupić tej torby za dużej, żeby później nie było problemu z montażem. No i jeszcze jeden sposób, czyli montaż telefonu bezpośrednio na kierownicy. Na rynku jest całe multum uchwytów różnych uniwersalnych, dedykowanych od 20 do 300 zł. Z relacji, które ja otrzymuję od Was w komentarzach, w mailach, piszecie mi, że te najtańsze uchwyty rzędu właśnie kilkunastu czy 30-40 zł są raczej liche, raczej niedobrze trzymają ten telefon, bujają się. Nie miałem okazji tego jeszcze sprawdzać. Sam kiedyś być może zastanowię się nad zakupem takiego uchwytu, to na pewno jeżeli coś kupię fajnego, to Wam pokażę. Dzisiaj przygotowałem Wam taki troszeczkę pewną samoróbkę, którą zrobiłem, czyli do uchwytu na GoPro przymocowałem specjalny zacisk na telefon. Ja tego zacisku używam, jeżeli filmuję coś gdzieś telefonem ze statywu, to sobie w takie szczęki zamykam, zaraz pokażę Wam to dokładnie. Jest to pewnego rodzaju samoróbka, to powiedzmy, że trzyma się ten telefon, ale lekko się buja. A drugi tutaj, który mam, jest to specjalny gumowy taki uchwyt fin. Można kupić tam, wydaje mi się, pewnie różne zamienniki. No i tak jak Wam mówiłem, mam tutaj swój domowej produkcji uchwyt na telefon. Tutaj mamy uchwyt od GoPro na kierownicę i tu jest specjalna przejściówka, która zmienia nam to system mocowania GoPro na gwint statywowy i zaraz odkręcę, pokażę Wam tutaj. O, i tutaj z mocowaniem na gwint statywowy jest uchwyt. To jest taka szczęka, ona się rozsuwa, także pasuje do różnej wielkości telefonów. Jest to niezłe rozwiązanie, myślę, że tymczasowe, ponieważ w miarę się to trzyma, ale powiedzmy, że ten telefon troszeczkę się gdzieś buja. Jeździłem z nim trochę, ja też muszę dodać, ja jeżdżę głównie po asfalcie, więc tam nie ma aż takiego problemu, w terenie tego po prostu nie testowałem. No i teraz fin montuję sobie tutaj na kierownicy.
ten sposób i wkładamy telefon w te gumeczki. O, że tu krzywo założyłem. Można go sobie ustawić naprawdę do różnej wielkości telefonów, będzie pasował, większych i mniejszych. Gdzieś widziałem u Maćka z bloga i z kanału na YouTube na rower, gdzie wkładał 7-calowego Kindla do takiego uchwytu. O, i mamy telefon zamontowany. I powiem Wam tak, chociaż tutaj telefon sam w sobie na początku, jak to założyłem, a mówię, kurczę, jak to się tu w ogóle rusza, że to się wcale nie trzyma, ale to są tylko pozory i powiem Wam, że naprawdę spokojnie można z tym jeździć. Jeździłem po różnych wertepach, może nie ekstremalnie, nie skakałem z tym, ale nawet z relacji, które można znaleźć w internecie, mówią ludzie, że naprawdę trzyma się to bardzo dobrze. Na asfalcie nie miałem z tym w ogóle żadnego problemu podczas jazdy. Jeżeli chodzi o wady tego typu rozwiązań, to tak jak widzieliście, telefon tutaj jest na wierzchu, nie jest chroniony w żaden sposób przed warunkami atmosferycznymi, także przydałby się telefon, który jest wodoodporny, pyłobryzgoszczelny. Jeżeli chodzi o te pokrowce, które są na kierownicę, też można sobie kupić z etui, z foliką. Warto wybrać takie, gdzie są piankowe wkładki, które też będą nam ten telefon chronić, ponieważ podczas upadku tutaj ten telefon, tak jak widzicie, zamontowany w tej chwili, nie jest w żaden sposób chroniony. My lecimy, telefon leci, może sobie, wydaje mi się, że przy większym uderzeniu może z jednego, jak i drugiego uchwytu po prostu wylecieć, czy ten uchwyt się złamie i telefon może się nam poważnie zniszczyć. Także tak jak widzieliście, nie ma specjalnie idealnego rozwiązania, jak przewozić telefon na rowerze, żeby z niego jeszcze korzystać podczas jazdy. Każdy z tych rozwiązań trzeba dobrać do siebie indywidualnie. Każdy z nich ma pewnego rodzaju swoje wady czy bolączki. Ja jestem też ciekawy Waszego sposobu na to, jak Wy przewozicie telefon, jeżeli z nich korzystacie podczas jazdy. Ja też w jednym z kolejnych odcinków podzielę się moim sposobem, jak ja wyznaczam trasę, jak nawiguję podczas dalszych wyjazdów rowerowych, a robię to zazwyczaj bez telefonu. Także myślę, że to też będzie ciekawa informacja dla Was. A tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!